Witam wszystkich. Mam tutaj przepustnicę do M52TU. Podobno jest to element bardzo awaryjny. Właściciel też miał do nich pecha, już wymieniał którąś z kolei, no i to mi przysłał na jakieś tam oględziny. Także przyjrzyjmy się bliżej, o co chodzi. Tego typu przepustnice to była nowa rzecz w M52TU w sterowniku MS42. Także idea tej przepustnicy była taka, że mamy pedał gazu, który jest połączony linką z samą przepustnicą, no i za nią jest potencjometr, który wykrywa, co tak naprawdę kierowca miał na myśli. Czyli to jest po prostu przeniesienie tego czujnika gazu z okolicy tam nogi kierowcy aż pod przepustnicę. Natomiast ta dźwignia, którą ciągnie linka, jest połączona poprzez sprężynę dopiero z samą klapką przepustnicy. Natomiast z drugiej strony tej klapki jest połączenie na sztywno sterowane elektronicznie przez komputer, więc de facto komputer ma nadrzędną władzę nad przepustnicą, nad kierowcą. I dlatego na przykład jeżeli mamy jakąś niebezpieczną sytuację, czy komputer z jakiegoś tam powodu uzna, że musi przydusić silnik, to jest w stanie zamknąć tą klapkę, nawet jeżeli my naciskamy gaz na maksa. Faktyczna pozycja otwarcia tej klapki jest wykrywana poprzez ten potencjometr tutaj. Tak naprawdę oba te potencjometry są podwójne, więc tak naprawdę mamy 4 potencjometry w jednej obudowie. To miało sprawić, że będzie bardziej odporne na usterki i bezpieczniejszy system, bo będzie sprawdzenie podwójne. Także w teorii to wygląda bardzo spoko, natomiast w praktyce fora są pełne opisów narzekań ludzi, którym zapaliła się kontrolka EML, ASC i tak dalej. Auto nie ma mocy i coś takiego się dzieje, bo jest jakiś problem z przepustnicą. Zresztą patrząc na cenę na rynku wtórnym, no i ogólnie dostępność tych przepustnic, no można się domyślać, że to jednak nie jest taki bezawaryjny system, a wręcz przeciwnie. I tutaj trzeba też od razu dodać, że to może być problem spowodowany wypalonymi ścieżkami albo kondensatorami na płytce komputera. Także jeżeli ktoś ma problem, a zwłaszcza jeżeli ma problem z przepustnicą, wymieni przepustnicę i dalej jest to samo, no to warto jednak do komputera zajrzeć, bo to może być taki przypadek. No dobra, no to zobaczmy, co my tu mamy. Nasi tu byli, połamany plastik, mocowanie linki. Ta nakrętka, która jest taka mocno zmolestowana, ona jest fabrycznie zaklepana, żeby się nie odkręciła, także ktoś tu próbował odkręcić. Z drugiej strony też połamane plasticzki przy tej obudowie. Są też jakieś ślady silikonu, także ktoś tu grzebał, próbował potem uszczelnić. Tutaj mamy obudowę dwóch potencjometrów, które wykrywają, co nacisnął kierowca. Jak widać, są to zgrzewy, stopiony plastik. Nie ma tutaj normalnych śrubek, no i pełno pinów. Zobaczmy jeszcze z drugiej strony. W sumie ciekawa konstrukcja, piny są częścią obudowy, tak żeby nie trzeba było tam uszczelek dawać, tylko są na stałe zamontowane. Made in Italy. To pewnie dlatego tak się psują te przepustnice. Tak wygląda ta zakrętka, która jest fabrycznie założona. Oczywiście trzeba ją troszkę zmolestować, żeby ją odkręcić. No i dobra, odkręciłem ten magnes. Jak widać jest on indeksowany, także można go założyć tylko w jedną stronę. Dobra, zanim coś zacznę więcej kombinować, podłączyłem sobie tutaj oscyloskop do jednego z tych potencjometrów, akurat do jednego z tej strony. Włączyłem napięcie 1 V, tak żeby tam nic nie uszkodzić, także przepływa jakiś tam minimalny prąd przez tą ścieżkę. No i sonda oscyloskopu jest podłączona do tego, nazwijmy to,
suwaka potencjometru, czyli tego, gdzie będzie zmienne napięcie. Spodziewam się, że będzie w miarę płynnie, jak będę tutaj ciągnął za przepustnicę, tak jakbym naciskał gaz. Możemy troszkę rozciągnąć. Także no jak widać, jest to w miarę spoko. Gdyby ten potencjometr był już totalnie zjechany, no to by tutaj było mocno poszarpane, albo może by były jakieś braki sygnału w pewnym momencie. Ok, no zrobiłem to dla wszystkich 4 ścieżek, dla wszystkich 4 potencjometrów, które tutaj są. Generalnie wszystko wygląda tak samo, to znaczy nie ma jakichś mega dramatycznych, poszarpanych sygnałów, także żaden z tych potencjometrów nie wskazuje na to, żeby był jakiś bardzo zjechany, czego można by było się spodziewać po jakimś takim totalnie niedziałającym. Są tutaj co prawda takie małe szpileczki, ale to jest najprawdopodobniej spowodowane tym zasilaczem, także tym się nie przejmuję. Same potencjometry jeszcze działają. Oczywiście osobną kwestią jest to, jakie one dają wartości rezystancji, natomiast sama, powiedzmy, jakość tego sygnału jest jeszcze akceptowalna. No ale może wartości są już na tyle różne, że to w jakiś sposób powodowało błędy w komputerze. No nic, no trzeba to i tak wyczyścić, także no nic więcej tutaj już nie zrobimy. Żeby się dostać do tych potencjometrów pod spodem, musiałem tutaj roztopić te mocowania. Mam tutaj starą lutownicę właśnie do takich celów. No i tak wygląda ta płytka z bliska, widać ścieżki, no i widać jakieś lekkie ślady przetarcia w tych najczęściej używanych miejscach. Kupiłem taki spray do regeneracji potencjometrów, no już nic lepszego naprawdę nie można tutaj zrobić. Podgiąłem też lekko te wąsy, które dotykają potencjometrów i tak naprawdę tworzą kontakt elektryczny. Klapka przepustnicy miała pewną tendencję do zacinania się, także pomyślałem, że ją lekko tam spiłuję i przy okazji też zrobiłem minimalny porting całej tej przepustnicy. Także po ponownym przytopieniu tych plastikowych kołków potencjometr jest już znowu złożony. Skleiłem też to mocowanie na linkę. No i naprawiłem kilka plastikowych mocowań tej obudowy. Ok, złożyłem praktycznie już całość, pomierzyłem sobie potencjometry, także no, po tym całym czyszczeniu różnica jest minimalna na poziomie kilku ohmów, także nie ma jakiegoś wielkiego efektu, no ale z drugiej strony też widzieliśmy, że na oscyloskopie nie było jakichś wielkich zrywów i tak dalej, więc wydaje mi się, że te potencjometry jeszcze nie były aż tak mocno utlenione czy zniszczone, żeby coś dało ten efekt, ale może niektórym to pomoże. Także jeżeli chodzi o czyszczenie potencjometrów, no to wydaje mi się, że warto w tych przepustnicach spróbować, to znaczy no taki spray kosztuje kilka złotych, a nowa przepustnica kosztuje 500, w sensie nowa używana, więc no, co kto woli, że tak powiem. Najczęściej oczywiście czyści się jakimiś kontaktami sprayu i tak dalej, to jest zazwyczaj zwykły izopropanol, więc no, mimo wszystko polecałbym jakąś tam puchę do potencjometrów dedykowaną spróbować. Także to, co można zrobić, tak mi się wydaje, że będzie jedyną w sumie opcją jeszcze jakiejś próby ratowania tej przepustnicy, to jest, no niestety trzeba tą śrubkę zdjąć, żeby się tam dostać do tych potencjometrów z tej strony. Tutaj no to jest w miarę proste. Dobrze jest chyba jeszcze to odkręcić, czyli te 4 śruby.
tej śruby w środku już raczej nie ruszamy, tylko tam będziemy mieć dostęp do tego potencjometru z tej strony, no i tym można sobie poczyścić. To, co wydaje mi się, że się dzieje z tymi przepustnicami, to jest właśnie taka erozja potencjometrów, czy tam jakieś utlenianie się tych ścieżek. No tutaj to nie było jeszcze tragicznie, natomiast ogólnie chyba w wielu przypadkach tak bywa, że te potencjometry po prostu dają złe wartości. Tutaj, jak widać, wszędzie są uszczelki w tych obudowach, tutaj i tutaj. I tak samo tu jest uszczelka, która powinna być w miarę szczelna, więc jeżeli to będziemy rozbierać i tam sobie czyścić, no to pamiętajmy o tych uszczelkach. To, co wydaje mi się, że się dzieje, no to o ile fabrycznie one są w miarę szczelne, no to raz, że tutaj prawdopodobnie są w środku tulejki, na których jest ta po prostu oś, ten trzpień się obraca, więc to pewnie szczelne pomiędzy tą częścią a tą częścią, tam pewnie jakiś minimalny przedmuch byłby. Natomiast no po to jest ta uszczelka, żeby ta część była cała szczelna, więc tutaj praktycznie nie powinno być wymiany powietrza. Natomiast to, co wydaje mi się, że się dzieje, te obudowy są wykonane z cynku albo z jakiegoś stopu cynku, nie wiem co to dokładnie jest, i po prostu trochę korodują. I to, co było też widać na tej, że wydaje mi się, że korozja po prostu podchodzi pod uszczelkę na tych krawędziach, z tej strony tutaj, ewentualnie z tej strony tutaj podchodzi, no i ta uszczelka już przestaje uszczelniać i zaczyna być albo dostęp powietrza z zewnątrz, albo nawet jakiś tam przedmuch od środka. Tak jakbyśmy mieli po prostu lewe powietrze, tylko tak na tyle małe, że nigdy tego nie zauważymy na silniku, no ale być może to jest na tyle duże, żeby wentylować ten potencjometr i powodować jego szybszą degradację. No tak podejrzewam, nie musi to być prawda, natomiast jak już coś rozbieramy, no to polecałbym sobie wyczyścić te wszystkie krawędzie uszczelniające. Tu no tego nawet nie trzeba zdejmować, ale to i tutaj ewentualnie i tyle. Także zostało mi do poskładania jeszcze to. No i zakręcenie śrubkę, zobaczymy co to da. Zauważyłem też, że ta przepustnica ma jakieś tutaj tendencje do blokowania się na tym tutaj wnętrzu, to znaczy jeżeli za mocno się wbije tutaj w krawędź, to jest po prostu ta klapka zaczyna się blokować, więc wtedy może to być jakiś problem to chyba nawet się objawia jakimś konkretnym błędem, że jest przepustnica zablokowana, coś takiego, więc no wiadomo, często się mówi o jakimś tam czyszczeniu przepustnic z jakimiś takimi szprajami do zmywacz do przepustnic. No to jest oczywiście jakoś tam skuteczne, ale skuteczne tylko na takie naloty, które tutaj mogą być. Jakieś tam nagary, brudy i tak dalej, więc no wiadomo, no coś to tam może dać, ale nie musi, także ewentualnie jakieś tam spolerowanie tej wewnętrznej krawędzi też mogłoby troszkę nam pomóc. Plus tych tutaj krawędzi tej klapki, także żeby się to nie blokowało, nie zacinało. No nie wiem, zobaczymy jaki będzie efekt. Także pozostaje już tylko przetestować. Próbowałem jakoś wymusić zacięcie się tej przepustnicy, nawet lekko dociskając, ale po ponownym zadziałaniu prądem bez problemu się otwiera, także myślę, że się nie powinna już zacinać. No i na koniec trzeba znowu te uszczelki pozakładać, także pomyślałem, że lekko je wspomogę uszczelniaczem. No i przepustnica złożona, także pozostaje już tylko wysłać ją do właściciela i zobaczymy co się stanie.